Wychowałem się na wsi, więc zawsze patrzyłem w niebo i widziałem przelatujące samoloty i mówię, jakie tam musi być wspaniałe życie. Pewnego dnia spojrzałem w lustro i kiedy już dużo pracowałem i zdałem sobie sprawę, że to nie jest moja droga do życia na dłużej, stwierdziłem, że jednak chcę zrealizować swoje marzenia. Nazywam się Piotr Pietrucha, jestem pilotem Dreamlinera, Boeinga 787, informatyk, matematyk, elektronik, no i pilot. Każdy powie, że jak był małym chłopcem, chciał być pilotem, rajdowcem albo strażakiem. Ja chciałem być pilotem, właśnie to było moje największe marzenie. Mój ojciec w wojsku był mechanikiem na samolocie i kiedy pierwszy raz zobaczyłem samolot, to wiedziałem, że chcę latać w tej maszynie. A na małych samolotach jest to przyjemność, duży wpływ na to, jak się lata, duży wpływ na sterowanie. Natomiast na dużych samolotach jesteśmy już bardziej operatorami. Kontrolujemy samolot, czy wykonuje wszystkie czynności, sprawdzamy komputery, mamy procedury, które nas obligują. To już nie jest zabawa. W samolocie nie jest tak, że pilot sobie coś może przełączyć, musi być skontrolowany przez drugiego człowieka, są na to procedury. No i z każdej rzeczy musimy się też tłumaczyć. Na dużym samolocie jest o tyle prościej, że bardzo mało występuje usterek. Jeżeli to są usterki, to są na poziomie takich naprawdę znikomych, które nie mają wpływu w ogóle na bezpieczeństwo lotów. Natomiast na małych samolotach zdarzyło mi się, gdzie miałem problem z silnikiem, miałem utratę mocy, miałem zakleszczenie sterów, musiałem lądować za pomocą tylko thrustów, czyli powera. Było to dość trudne, ale się udało. Jak ktoś zaczyna jeździć samochodem na samym początku, to się denerwuje. A z biegiem czasu, doświadczenia jest to dla niego po prostu prosta czynność. Tak samo samoloty. Na początku jest fascynacja, wszystkiego się boimy trochę, a później już to wszystko znamy i jest to dla nas normalne. Trzy rzeczy w szkole podstawowej, które się interesowałem. To jest lotnictwo, to jest trochę armia i to jest budownictwo. Budownictwo to jest bardzo ogromna dziedzina możliwości. Daje duże Tobie możliwości tworzenia czegoś. Jest tyle materiałów wspaniałych, których można wykorzystać, o których dzisiaj ludzie nawet nie wiedzą, i systemów, i połączyć chociażby właśnie podczerwień, którą teraz stosuję z podłogą Scalamit, która świetnie po prostu współpracuje z całym systemem, poprzez systemy inteligentnych domów, gdzie sterowanie mamy już za pomocą telefonów. Ja chcę trochę tworzyć, tworzyć coś, co będzie nowym kierunkiem w budownictwie. 15 lat temu, jak opowiadałem o tym, że będę chciał budować dom elektryczny, wszyscy kazali mi się puknąć w głowę albo się śmiali z tego, powiedzieć, że to jest nierealne i nie ma technologii. Dzisiaj postęp rozwoju chociażby paneli słonecznych spowodował to, że inaczej ludzie patrzą już na energetykę. Deweloperzy lub firmy budowlane budują dzisiaj systemem, który już 40 lat buduje się. Są ławy, są fundamenty, są ściany. No i tak wszyscy budują i tak się robi. Natomiast technologia dzisiaj pozwala budować trochę prościej. Nie mówię, że taniej, ale prościej i energooszczędniej. Moje doświadczenie życiowe pomogło mi trochę w rozumieniu tego wszystkiego, dlatego że skończyłem elektronikę. Później skończyłem informatyka, programowanie. Później spełniłem swoje marzenia i zostałem pilotem. Latając po świecie widziałem, jak budynki są budowane. Teraz, kiedy przyszedł trochę wolny czas dla pilotów swojego ostatniego czasu, wpadłem na pomysł, jak wykorzystać te wszystkie doświadczenia. Wszystko to, co zaczynam tworzyć, to jest historia mojego życia. Bo wie Pani co, nawet jakbym zakupił ten materiał, to nie byłoby tak źle, bo ja go tak wykorzystam w następnych budynkach. Moja filozofia moich budynków to jest tak, żeby zaizolować je maksymalnie od ziemi, czyli spowodować, że maksymalną izolację bez mózgów termicznych. Tak jak budowali kiedyś nasi dziadkowie, czyli budowali fundamenty z kamienia, z cegły, a górę sypialni już budowali z drewna. Dobierałem bardzo skrupulatnie materiały, z którymi chciałem pracować. Jak dobierałem system inteligentnego domu, byłem na kilku szkoleniach po to, żeby wybrać najlepszy system, który będzie mi odpowiadał i był bezpieczny dla moich budynków. I będzie przy tym bardzo łatwy w obsłudze dla klienta. Scalamit powoduje to, że taką podłogę możemy nawet sami złożyć. Jest to bardzo fajny system wykorzystania z podłóg drewnianych, połączony z świetnym produktem, jakim jest kamień, beton. I do tego kumuluje ciepło.
Wykorzystując podczerwień możemy w ciągu 20-30 minut nagrzać podłogę do temperatury 24 stopni. Podczerwień nie nagrzewa powietrza, tylko nagrzewa przedmioty wokół siebie. I mając teraz podłogę, która kumuluje to ciepło, nagrzejemy ją, cały czas oddaje to ciepło jak grzejnik, czyli naszym grzejnikiem jest podłoga. To, że połączyłem technologię, daje mi dużo satysfakcji i adrenaliny chyba do działania, żeby to wprowadzić, żeby to zaczęło działać, żeby to już budować. A lotnictwo również daje mi dużo energii. Także myślę, że połączenie pasji z latania plus pasji z tworzenia daje mi to, że cały dzień jestem w stanie to wszystko sobie ogarnąć. Można powiedzieć, że w pracy nawet odpoczywam trochę. Jestem bardzo zadowolony, nie zmieniłbym swojego życia.